当您需要帮助时，请联系乘务员。Please contact flight attendants when you need help. Witam ponownie na kanale Kapitan Bizonek TV. Dzisiaj kolejny odcinek testowy. Tym razem zajmiemy się samolotem, który wyszedł dość niedawno, a jest to ATR 42 bądź 72 600. W tych obu wersjach jest sprzedawany, bo jest to samolot płatny. Jednak nie jest on drogi, kosztuje w tej najdroższej wersji 90 zł, a jeżeli posiadacie wersję Premium Deluxe, to bodajże tam jest spora zniżka, nawet chyba coś koło 50 czy 60 zł. Ja musiałem zapłacić pełną kwotę, no bo ja nie posiadam tej wersji jakby rozszerzonej. Dlaczego akurat dzisiaj nagrałem ten odcinek testowy? Bo pierwsze, od dość niedawna posiadam ten samolot, a po drugie kilka dni temu, dosłownie 2-3 dni temu, wyszła aktualizacja poprawiająca pewne błędy. Zobaczymy więc, co udało tam się zrobić projektantom tego modelu. Zapraszam do symulatora. A witam już w naszym symulatorze. Jeżeli jeszcze nie kupiliście tego samolotu, to polecam go jak najbardziej. Można to zrobić oczywiście w sklepie. Tutaj sobie wyszukujemy w samolotach oczywiście. Momencik. Najprościej. OK, jest tutaj wersja 42600, 72600, tutaj pisze posiadane, bo ja oczywiście to już posiadam. A jak tego nie posiadacie, to można tutaj to zakupić. Koszt to około, ja wiem, 90 zł, jeżeli nie macie tej rozszerzonej wersji, bo dla tych, co mają Premium Deluxe, to bodajże to jest chyba około 60 zł. Jeżeli już samolocik mamy, to warto zrobić aktualizację, ponieważ ona się pojawiła właśnie na dniach. Przechodzimy do menadżera zawartości, aktualizację. Jeżeli oczywiście kupicie go dopiero teraz, no to już oczywiście będzie on z tą aktualizacją, którą mamy tutaj. Instalujemy ją sobie, ja to właściwie muszę zrobić, a ja już zapraszam na płytę. Tak więc witam już na płycie, lotnisko Nowy Jork, LaGuardia. Nasz samolocik pięknie się tutaj prezentuje. Tutaj może mi lekko przycinać ten symulator, bo wybrałem Nowy Jork, ale tutaj za to przepraszam ewentualnie. Samolocik tak się prezentuje z zewnątrz. Przejdziemy teraz do kokpitu. Ja od razu powiem jeszcze jedną taką rzecz. Nie warto go ustawiać na bramkach, bo jak używamy GSX-a, ponieważ tutaj pasażerowie wchodzą z tyłu, więc nie ma możliwości podłączenia tego kołnierza, dlatego potem to takie głupotki się robią. Lepiej go po prostu stawiać na płycie, ale ja o tym jakoś zapomniałem i to tak wyszło. Dobra, to nie jest aż takie istotne. Ja nie latałem tym samolotem zbyt dużo, dlatego jakby będziemy go poznawać wspólnie. Mówię, kilka lotów nim dopiero odbyłem, cały czas go poznaję. Kilka takich rzeczy. Tak samolocik wygląda w środku. Można podłączyć zasilanie zewnętrzne. Tutaj mamy FB. I co tutaj się pozmieniało, bo widzę, że się coś pozmieniało. Dobra, ja tu muszę Simplify podać, bo tego nie było wcześniej. Przed aktualizacją
To ja za chwilę do Was wracam, tylko pójdę sprawdzić, jaki mam Pilot ID, bo zapomniałem. Dobra, zalogowałem się już i kliknąłem import OFP i mamy tutaj wszystkie dane. Nie wiem, czy coś tu jeszcze się da zrobić. Sprawdźmy. Się i tak nic jeszcze nie zmieniło. Tutaj, tak jak mówiłem, pierwszy raz po aktualizacji w ten sposób, dobra. Co tu jeszcze? Tutaj zostawimy to. Samolot. Właśnie, podłączymy Grand Power za chwilę. Tutaj parę rzeczy związanych z GSX-em jeszcze wytłumaczę. Baterię odpalamy tutaj. Ja sobie muszę zresztą wyciągnąć. Muszę wyciągnąć checklistę. Poproszę GSX-a o zasilanie zewnętrzne, ale to tak bardziej dla picu. Bo tutaj oczywiście włączamy w tym miejscu. Oraz teraz niech sobie przypomnę tutaj i ewentualnie jeszcze tutaj. Jak mówię, to nie jest instrukcja, jak obsługiwać ten samolot, bo ja nim sam lecę trzeci raz. To jedynie takie spojrzenie. Widzę, że się załadował już nawet plan lotu, bo tak to wcześniej musiałem go wpisywać ręcznie, jak nie było tego połączenia z SimBLF-em. Tutaj jeszcze z takich opcji, wiadomo, mamy otwierane drzwi. Pokażę może serwis Mine Cargo i wygląda to w ten sposób. Całkiem przyzwoicie. Ten samolocik wygląda z zewnątrz. Oczywiście malowanie jakieś tam przykładowe American Airlines, to głównie po to, żeby się tak mniej więcej zgadzało, że jesteśmy w Ameryce. Dobra, a tu widzę, muszę jeszcze w GSX-ie troszkę poprawić, bo widzę, że on tu wyjechał tym zasileniem zewnętrznym w samolocik. Tutaj będziemy za chwilę ustawiać oświetlenie i jestem ciekawy, czy tu poprawili jedną rzecz, bo przy włączaniu światła, bo światło w kokpicie macie tutaj. Nie za wiele to daje, ale jest taka lampka, ale jest jeszcze światło w kabinie z tyłu. Dobra, naprawili to. Bo bajer był taki, że jak się włączyło po prostu światło w kabinie z tyłu, zresztą ja przejdę do kabiny gdzieś tam chyba. Okay. Światło wprawdzie dosyć razi, ale najgorsze było to, że jak się tu włączyło światło, to świeciły się też w kokpicie. Na szczęście to poprawili. Dobra, wróćmy do kokpitu i róbmy co tutaj należy. Zajmijmy się na początek właśnie tymi światłami, to włączymy sobie tutaj. Gdzieś tutaj były podświetlenia innych rzeczy.
Dobra, jako tako się to świeci. Teraz ja sobie sięgnę po tą listę kontrolną i za chwilę wracam. Jestem z powrotem, jeszcze włączyłem sobie tu AirToola. Mam listę kontrolną i tak na szybciutko, bo jak mówię, to nie będzie instruktaż, bo ja to sam połowy rzeczy nie mam. Zresztą mi to trochę tutaj tnie. Lotnisko mogą sobie wybrać inne chociaż, ale dobra, nieważne. Power lever. Tutaj zasadniczo jest takie zabezpieczenie, że w tej chwili jak ruszycie przepustnicą, no to dalej jakby nie pójdzie. No, gdzieś tam na ground zostawimy. Można to oczywiście odbezpieczyć, ale to się robi później. Do tego już doszedłem. Tu jest nawet, pisze gas block on. Tutaj jest paliwo odcięte na razie. Wycieraczki wyłączone. Wiadomo, podwozie wyciągnięte. Czy takie oczywiste rzeczy. Dalej baterie master mam, external power mam. Światła te z choinki. Gdzież to było? Tutaj. Mamy test, wszystkie się palą. Zostawiamy. Gdzieś tam sobie to już podświetliłem. Tu są testy silnika, pomp paliwowych, tutaj tego, gdzieś tutaj. Pierwszego nawy włączone. Pompy hydrauliczne wszystkie włączone. Generatory już można włączyć, chociaż rzeczywiście się pojawi, że na razie nie będą działać, czyli fal, gdzież one to były tutaj. No, są włączone nawet. Seatbeltsy i tak dalej. No czas oczywiście uzbrajamy wyjścia awaryjne, światła do wyjść awaryjnych. Podgrzewanie okna, szyby, znaczy się przednie, generatory AC, one są już automatycznie włączone, są na falt, ale tak teraz powinno być. Tlen, test przeciwdymny, to nie wiem gdzie to się robi, od razu mówię. Można to olać, bo to i tak nie ma znaczenia. Test drugiego silnika przeciwpożarowy. Jakieś takie nudy. Jeszcze jest S-Source Mode, Reset to Norm. I nie wiem gdzie to jest, czyli idziemy dalej. Teraz część centralna. Trymy wycentrowane. Ravel podłogowy standby. Power management, takeoff, TS takeoff. ATIS information. No właśnie, pogodę zapiszemy zaraz. Ustawiam sobie, posprawdzam sobie tam jeszcze komputer pokładowy, a ja się pojawię znowu przy uruchamianiu silników. Ja już sobie tu większość rzeczy poustawiałem i teraz na spokojnie poczekamy jeszcze jak się załadują bagaże. Pasażerowie już weszli, czego i tak nie było widać.
przez to, że właśnie postawiłem samolot pod rękawem, a to trzeba, żeby autobusik podjechał i coś nam tu się większego pojawiło obok. Już się robi wieczór. Tam jakiś samolot Delty oddali. Za chwilę będziemy przechodzić w tak zwany hotel model. Na czym to polega? Polega to na tym, że uruchamiamy jeden z silników, ale przy włączonym hamulcu śmigła. Więc śmigło się nie kręci. Dopiero później włączamy w 100% jakby w normalnym trybie. I tutaj jest taki problem z GSX-em, że bo tu nie ma wiadomo żadnego APU, więc jak wyłączycie zasilanie zewnętrzne, to zaraz padną Wam wszystkie ważniejsze systemy. Więc trzeba po prostu pozostawić włączone to zasilanie zewnętrzne, które jest tam w samolocie na SB i się tym nie martwić oraz ustawić sobie najlepiej w samym jakiś gracz tam wylądował, ustawić sobie także po prostu możliwość odpalania silników w GSX-ie przed kołowaniem. Dobra, to może już przejdźmy do tego hotel mode. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Komuś chyba nie wyszło. No dobra. Wracam do kokpitu i za chwileczkę. To ja sobie trochę się męczyłem, ale w miarę wszystko chyba dobrze poustawiałem. Jak mówię, dziś to nie jest film instruktażowy, dlatego nie pokazywałem wszystkiego. Ale za chwilkę pokażę uruchamianie silników w Hotel Mode, a jak już lepiej poznam ten samolot, to z pewnością zrobię też filmik instruktażowy na temat jego uruchamiania. Dobra, pasażerów mamy załadowanych. Ja teraz ładnie nam się wieczór zbliża. Pokażę uruchamianie w Hotel Mode, ale tu przy GSX jest taki myk, że zostawiamy tutaj Grand Power, bo jak już mówiłem, tu nie ma APU, ale w GSX-ie normalnie prosimy o odłączenie. I oni teraz będą odłączać, a możemy sobie już od razu zgłosić, że chcemy się wypychać. I to przynajmniej zadziałało. Dobra, uruchamiamy te silniki w modę. Tu jeszcze Welchoksów nie ściągnę, może to dlatego. Aha. Wtedy nam Grand Power się też wyłączył. No nic. Tego właśnie miałem uniknąć. Ale to chyba wszystko się zapamiętało. Jeszcze tak z takich ciekawostek, tu są jeszcze fajne rzeczy. Tutaj można otwierać w celu odbierania dokumentacji. Fajny bajer. Tutaj też wszystko działa. Nie mam pojęcia, do czego służy. Podobnie z drugiej strony. No, nie będę tam przeskakiwał na tamten fotel, ale może być. Dobra, robimy ten hotel model. Zamknięte światła skrzydeł odpalone. Właśnie, tutaj bardzo ważne. Ten hamulec jest tutaj. Zapala się. To jest istotne potwierdzenie. Pompa paliwowa druga włączona. Start silników na start AB. I tutaj start. I jeżeli mamy powyżej
10 dajemy N2 chyba? NH. NH, zaraz zobaczę, gdzie to jest. Tutaj już jest 17. Ustawiamy na feeder. I on ruszy dalej. Teraz można wyłączyć external power. I także odłączyć go tutaj. Generator drugi działa. I teraz tak, przed wprowadzeniem rotacji do śmigła, ground power odłączony, choksy też usunięte, drzwi pozamykane, no pozamykane są. Wszystko żeśmy poustawiali, trimmer, take-off, tak dalej jest ustawiony. Włączamy beacon light, czyli to, co zawsze przy uruchomieniu silnika. I teraz możemy usunąć, no, tak nie zrobię. Usuwamy ten prop brake. I jak mamy NP powyżej 10, przestawiamy w auto. No nie wiem, gdzie to jest nawet. Dobra, dam na to auto. Cholera. Dobra, silnik ruszył. Zobaczmy jeszcze, to się znowu zresetowało. Ale kręci się. Generatory. Znowu nam padło to, no i takie życie. No i właśnie starałem się tego uniknąć. Fajnie, że jadę do tyłu. Aha, bo miałem hamulec zdjęty. Dobra. I tak miałem wypychać zaraz. Dobra. Zapięty. I teraz podobne czynności dla silnika pierwszego. Jest 10. Ground American Bravo Bravo 2320 with Kilo ready to taxi IFR. Prośba o taksi. Auto. Stabilizacja. Taxi O, to stabilizacja w obu. using taxiway Alpha Lima cross runway Można 13 to Tango Papa wyłączyć. cross runway 22 Papa American Bravo Bravo 2320. Gaszę światło w kokpicie. Tak całkiem. To już mamy. Proby włączamy jeszcze. Anty-icing, ale nie będzie potrzebny. Sterowanie nosem, ono jest tutaj, ale trochę ciemno, nie wiem, czy tu się jakoś tą część oświetla.
Pewnie tak, ale pewnie nie wiem gdzie. Ale ono jest jakby ustawione zawsze na on. Znaczy na początku, chyba że to zmienimy. Nosówki, klapy na 15 stopni. Transporter ustawiamy w on. Ja go chyba już ustawiłem w on, ale radio w ogóle ustawiamy tutaj. Tutaj mamy on. Dobra. To znaczy, tak miało być 0414. Dobra, tu jest ok. Sprawdzone. No, tutaj światła skrzydeł według potrzeby, to można zostawić. Dobra, ja będę sobie kołował, jeszcze taxi lights oczywiście włączę i będę sobie kołował do pasa numer 13 i tam się widzimy. Taxi są tutaj. Cleared for takeoff runway 13 American Bravo Bravo. Właśnie otrzymujemy zgodę na start. Ja patrzę jeszcze co przed startem. Mamy. Włączę radar pogodowy. OK. No i będziemy zaraz lecieć. Stroby. Ja sobie włączę logo. Ja wiem, że ono powinno być włączone w czasie kołowania, a potem wyłączone, ale ja lubię w nocy mieć je zapalone, żeby było coś widać. Stroby mamy tutaj, taksi wyłączamy, włączamy światła startowe. Tak mówię oczywiście, bo chodzi o światła lądowania. No dobra, zobaczymy jak nam wyjdzie ten start. Może się nie zabijemy. No to jedziemy, kochani. Za szybko. No trudno, V1. Wow. Podwozie. Ja się muszę przyznać do jednej rzeczy, że ja dzisiaj pilotuję na padzie. 124.45 for American Bravo Bravo. I moją sterownicę mam w naprawie, więc to nie jest takie proste. Allentown departure American Bravo Bravo. Dość szybko pewnie włącza autopilota. 1,000 feet climbing 12,000 feet. Staram się go nie włączać za szybko. Dobra, jadę z tym koksem. Jesteśmy w autopilocie. Zobaczymy, co tam trzeba było po starcie. Tu pilot włączony. Yow damper znaczy się.
taksi światła wyłączyć, ale to już włączyłem wcześniej. Power management, klapy schowane, powinno być na climb, ale jeszcze na tej wysokości zostawię na TO. Na razie chyba wszystko w porządku. Tutaj nie mamy ustawiania spoilerów. Ważne, że jesteśmy w powietrzu, a tego się trochę obawiałem z powodu tego, że na padzie nie dawałem czadu od lat. Trochę zmniejszę ten silnik. No i tak wyglądamy z zewnątrz. Akurat chyba w jakąś chmurkę się dostaliśmy. Tak niewiele widać. Zbliżamy się do 6000 stóp. A tutaj szału z tym wznoszeniem nie ma. Tego ja się bawię na TO. Dobra, zobaczymy później. Już na przelotowej się ponownie odezwę. Jesteśmy już, kochani, na przelotowej. Wkrótce zresztą będziemy zniżać, bo to bardzo krótki lot. Dużo tutaj po Stanach lata osób. Jak ja latam po Stanach, to ustawiam sobie właśnie na amerykańskie serwery, żeby latać z lokalsami. Tu możemy zobaczyć widoczki z zewnątrz. Trochę tu głośno. Całkiem przyjemnie to wygląda. A ja przejdę z powrotem do samolotu. Jeszcze tutaj jakieś widoczki zza okien zobaczymy. A tu niewiele widać. No tutaj jest też ten problem, że to jest tak mocno oświetlony ten środek. To by mogli też poprawić. Bo to, no jak się przybliży, to coś widać. A te ATR-y są w ogóle bardzo głośne. Ja i tak ściszyłem o 70% w ustawieniach nagrywania. Dobra, to widzimy się gdzieś w okolicach lądowania. Smaller handheld devices in your hand or seat pocket. Devices must remain in airplane mode until after we land. We will be landing soon. Właśnie słyszeliśmy informację, że już się zbliżamy do lądowania. W tej chwili na spokojnie zniżamy. Będziemy lądować w Erna, w Paz. Paz, już zapomniałem. Potomac approaching Bravo 2320. 19 przez przejście Fergie zniżamy na spokojnie na 3000 stóp. Powolutku, bo nie ma nawet potrzeby szybciej. Z samego Fergie jest jeszcze 28 mil, a tam jeszcze będą takie kawałeczki mniejsze. Jeszcze cały czas nad chmurami, jak widać. Ale sprawdzałem pogodę, ustawione jest już baru. Widoczność pod chmurami powinna być dobra. No to już przy samym lotnisku się zobaczymy. Zbliżamy się już do końcowego podejścia w Ernawie. Tutaj widać, że ono jest takie dosyć pokrętne.
pokręcone. Descend and maintain 2,600 feet. American Bravo Bravo 2320. Końcówkę zrobimy z pewnością ręcznie. Darik 2600, później tam patrzę na kartę podejścia, Grey Z 1700. Descend and maintain 1,700 feet. Keep speed not above 200 knots. Jeszcze taka rzecz, nie działa mi na Sejteku ustawienie tam takich rzeczy jak prędkość. Tutaj prędkość to akurat może nie, ale wysokość. Muszę to robić ręcznie. Widzę, ale nie widać. A miała być dobra widoczność. Chyba nie na tym lotnisku. Nie wiem, czy nie będzie trzeba zrobić odejścia. Descend and maintain 1,500 feet. American Bravo Bravo 2320. Czuję, że tego za pierwszym razem nie wlątuję, ale coś tam widać. Descend and maintain 1,000 Strach się bać. American Bravo Bravo 2320. Zmniejszę trochę prędkość, aha. Teraz nie zmniejszę, dobra. Dobra, widzę chyba lotniczy pas. Dobra. Przejmę go zaraz. Descend and maintain 1,000 feet. American Bravo Bravo 2320. Zmiana w TO. Kurde, coś tu nie działa. Dobra. Dobra, przyjmuję. Ze względu, że bardzo przycinało, to zrobiłem cięcie. Bo prawdę powiedziawszy, była jakaś katastrofa. Że w ogóle się nie rozbiłem, to jakiś cud, bo zaczęło mi klatkować w pewnym momencie. For your comfort and safety, please remain seated and keep your seatbelt fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Please leave all carry-on items stowed and keep the aisles clear until the seatbelt sign has been turned off. Before leaving, please be sure you have all your belongings. Be careful when opening the overhead bins because baggage may have moved and could fall out. American Airlines and our One World Alliance partners thank you for flying with us today. We hope to see you again soon on another American Airlines flight. Welcome to, ladies and gentlemen, we'll be arriving at gate T9 and your baggage claim will be number 10. Baggage claim for American Airlines here and that is across from gate T12 down the escalators. The escalators across from gate T12, down those escalators, carousel number 10. On behalf of all the employees of American Airlines, we'd like to thank you for flying with us. And once again, thank you for flying American Airlines, a member of the One World Alliance. No, skończyli. Jesteśmy na ziemi i szczęśliwie, bo
Tak mi przycięło, a jeszcze na tym padzie to masakra, ale jakoś dałem radę się nie rozbić, jak widać. Trafiłem nawet w ten pas, to trzeba 19, chociaż niewiele brakowało. Jak to lotnisko w Waszyngton, to szału nie ma, bo ono jest domyślne. Ja powoli sobie będę kończył, będę się udawał do bramki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Co do tego samolociku, no jeszcze trudno mi jest wystawić jakąś super ocenę w tą czy w tamtą stronę, ale zobaczymy. Wróćmy do mojego pokoju. No i samolot w pewnym sensie przetestowany. Jak widać, miałem pewne problemy także z płynnością, ale ten mój komputer w te upały to już naprawdę ledwo sobie daje radę, chociaż akurat dzisiaj jest trochę chłodniej. Co do samolociku, mnie się na przykład ten samolot podoba. Jeszcze parę rzeczy bym tam na pewno poprawił. Z pewnych aspektów technicznych nie mogę się wypowiedzieć, bo jeszcze sam nie poznałem tego samolotu wystarczająco dobrze. Fajnie, że naprawili to oświetlenie nocne, w sensie, że kabina nie świeci już do kokpitu, ale przydałoby się chociażby z takich drobiazgów sprawić, żeby w tej kabinie to oświetlenie nie było aż tak mocne, lub żeby można było je sobie samemu dostosować. Będę się tym samolocikiem jeszcze pewnie bawił, jakbym było coś, to oczywiście dam znać. Za dziś bardzo dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Zapraszam na kolejne filmy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać lajka, albo jeżeli chcecie ustawić przypomnienia za pomocą dzwoneczka. Do zobaczyska.